Siema, albo się nie ma. Zanim zabiorę Was nad tę właściwą zasiadkę, którą teraz całkiem niedawno odbyliśmy z chłopakami, chcę takim słowem jakby wstępu cofnąć się o miesiąc nad tę samą wodę, rzecz jasna, ale do weekendowego wypadu, który odbyłem z Andrzejem, a który o mało co, no ale nie spowodował, że więcej się na tej wodzie nie pojawiliśmy. A wyglądało to... helikopter gdzieś leci. Jest godzina 4:10 i ponownie leszcz. Czwarte branie z mojej strony. 3 na brzegu, jedno spięte. Myślę, że wszystkie tu były leszcze, ale konsekwentnie trwam w przekonaniu, że po leszczach muszą wejść karpie, więc nie przeszkadza mi to. Po 10 będę się przejmował. Dzięki, Andrzej, że mi poradziłeś tak rozbić namiot. Dzięki Tobie mam wiatr we włosach i słońce na paszczy, tylko skoro świt. Sam sobie kuźwa boczkiem ustawił, a ja mam na zmianę saunę Nie ma za co, Przemuś. Ja Ciebie rozumiem. Dzień dobry, do widzenia. bezczelny ham. Rób kawę. I tak mijały minuty, godziny i cała zasiadka. Ale ci, co już znają trochę ten mój kanał, wiedzą, że przynajmniej nie opuszczały nas dobre humory. No ale co mi po tym dobrym humorze? W końcu jeździmy na ryby po to, żeby łowić karpie. Ile razy można wracać z zasiadki bez ryby i mówić: no, ale najważniejszy to był klimat. W dupie mam ten klimat. Gdybym chciał klimat, to bym sobie wziął koc, kanapki, poszedł na łąkę, ganiał koniki polne i zbierał dmuchawce. Czas, żeby się zacząć powoli składać. W sumie do pełni szczęścia, Andrzej, to brakuje tylko, żeby jeszcze zaczął padać deszcz, prawda? Tak. Nie ma nic piękniejszego jak wrócić z zasiadki z 11 leszczami i mokrymi rzeczami. Witam Was, moi mili. Szukamy sobie miejscówki. Dopiero co wsiadłem w ponton. Jako pierwsi przyjechaliśmy ja z Andrzejem. Jutro dojeżdża Piotrek z Bartkiem i z Grześkiem. Jestem jakieś 100-120 metrów od brzegu. Póki co cały czas 4 metry jak
w mordę strzelił, za przeproszeniem. Szukam jakichś nietypowych miejscówek. Rozmawialiśmy z naszym niemieckim kolegą Bjornem. Po weekendzie łowienia ma bodajże 3 karpie na łacie. Jeden tam w okolicach 11 bodajże, czy 13 kg, już nie pamiętam. On siedzi w zupełnie takiej głuszy, na takim klifie, gdzie tripod ma w wodzie, tak w takim stylu angielsko-francuskim. Tutaj no dość solidnie wieje. Fala jest taka sobie, ale no wieje znacznie. U niego jest cisza, spokój. On łowi gdzieś na 1,5-2 metry, a my tutaj, tak jak powiedziałem, mamy 4 metry blatu. Tak na dobrą sprawę nie wiadomo czego się spodziewać. O, cicho. Jest spad na 4,8 metra. Tylko zastanawiam się, czy to jest dobre miejsce na tę porę roku, bo Björn radził, żeby szukać płytszych partii wody, że w ogóle jego znajomi to wsiadają w łódki czy w pontony i idą na partię, gdzie woda ma mniej niż metr. No ale to jest taka dziura dość znaczna. To jest chyba to koryto rzeki, które tutaj przepływa. Nie wiem, czy zdecydować się wyrzucać zestaw tutaj, czy jednak na płytsze partie wody. Sam nie wiem. Macie jakieś pomysły? Kurczę, no nie wiem, czy dobrze robimy, że tutaj jesteśmy, że tu się rozbijamy. Za każdym razem jakieś zaskoczenia, za każdym razem jakieś problemy spotykamy na tej wodzie. I uparcie wciąż nad nią wracamy. Ale no ciągną nas te rekordy, które tutaj ponoć pływają. Ponoć.と4号機をになると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年並みに需要が伸びた場合でも電力の余力が中部電力管内を含む西日本全域で4号機を
Mamy drugiego po dość problematycznym holu, bo wpłynął w zaczepy. Udało się wyciągnąć 10,5 niemieckiego szczęścia z zaporówki 800 hektarów. No w końcu odczarowaliśmy wodę, bo dzisiaj już drugi w przeciągu 3 godzin. Pierwszy 7, drugi 10, także wypuszczamy 8, 10. No może to teraz pora śniadaniowa, także szybciutko wypuszczamy, wywozimy zestaw, co by kolejne karpie wpłynęły i wylądowały na macie. Jeszcze tylko szybka sesja i do zobaczenia potem. Się w trybie przytrzyma. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending. Kurwa Piotr, co tam robisz? Pokasowe. Co to jest? Zdechły? Mały węgorz. Ty, a on śnięty jest, nie? No. A co mu Z dolega? zarybienia. O, ale spoko. A myślisz, że mogą się rozmnażać? Nie, z zarybienia i pad. Nie rozmnażają się węgorze Nie. same? Nie, bo płyną do Morza Saragosowego, tak? A, tak o co, nie? No, jesteśmy już z chłopakami. To jest kurwa Piotr, a tam jest... Czego? Aparat jest u mnie na łóżku, jak weź kartę jak chcesz. Wsadź se tę kartę, wiesz gdzie, nie? Wszystko jasne? Tak? Jeszcze jakieś pytania? No, w każdym bądź razie chłopaki, chłopaki to są gdzie? Chłopaki to są w agencji. Dojechali i już wywożą zestawy. Dopiero teraz, dosłownie 15 minut temu uspokoiła się woda, bo bałwany były aż na całej wodzie. Chciałem sobie nagrać dronem, ale stwierdziłem, że nie będę ryzykował, bo no w drugiej, dosłownie z 1,5 kilometra, w drugiej części zbiornika szalał facet na kajcie, na kitesurfingu. Dawał czadu ostro, no ale to właśnie dowód na to, że była ogromna fala, bo był spory wiatr. Bartek wywoził już kolejne zestawy, no pierwsze zaryzykowali i wywieźli podczas tego wiatru, ale no ciężko zawierzać temu, że no zestaw jest dobrze położony przy takich warunkach. No jak mus to mus, ale jak można to lepiej poczekać i wywieźć to na spokojnie. No i co, już w zasadzie wszystkie obozy rozłożone, także za chwilę jakiegoś grilla odparamy albo świeżynę, bo pan Bezuchen, mistrz świeżyny, uraczył nas dobrym mięskiem, także idziemy coś wszamać, no ale poczekamy najpierw na panów, aż wywiozą łaskawie zestawy. Chciałby coś dodać? Nic dodać, nic ująć. Bartek jak zwykle ze swoimi męskimi żyłkami wyskakuje. Ze wszystkich kolorów na świecie, naprawdę. Różowy. Może byś coś powiedział, czy w pantomimę się bawimy? Co bym powiedział? Jak masz na imię, ile masz lat, skąd Mam na imię pochodzisz? Bartosz, za 2 miesiące kończę 40 lat, kupię sobie czerwone buty. No ogólnie dramat, nie? Mam już poukładane wszystko do 60. Ciężka zasiadka, duża woda, dopiero przestało wiać. Po 3 godzinach wywozimy zestawy. Koledzy tutaj ładnie połowili. 2 karpie, 1 amur, prawie 17 kg. Siedzimy do soboty. High life. High life, ogólnie super. Dobra, zaraz wracam. Wtedy płynę, chwytam w żagle wiatr. Leciałem jak na złamanie karku do Grzegorza, ale niestety spiął się, ale to chyba leszcz, bo nie było takiego odjazdu. Z drugiej strony, no przecież może tak samo był amur, no nie wiemy. Działamy dalej. Bartek już wraca z ostatnim zestawem, także w sumie jak Grzechu wywiezie swój, a ma niedaleko, to wszystkie wędki w wodzie. Piotrek, pytałeś czy raki są? No widzę właśnie tutaj zdechły leży jeden. Są raczki.
Dopiero pierwsza doba, można powiedzieć, za nami, w zasadzie za mną i za Andrzejem, bo Grzesiek z Piotkiem i z Bartkiem dojechali dopiero dzisiaj. No a tak, ja mam tego jednego karpia. Ile on tam miał? 10,5 kg. Andrzej ma karpia 8,5 kg. Amura 17 kg. I karpia 17,200 właśnie przed chwilą. No ale to już pewnie widzieliście, no bo przecież pokazałem wam ujęcia z drona. Pierwsza doba. 4 ryby na brzegu. Zaporówka. Aj! Andrzejku, ile sypiesz na zestaw? 4 kulki, gorskie kukurydzy. Troszkę konopi, żebyście mieli lepszą perspektywę tego, ile Andrzej daje na zestaw. Ile Andrzej ma to wiadro? 17 litrów. Musimy sobie jasno powiedzieć, że na zaporach nie ma oszczędnego nęcenia. To jest wywózka na jeden zestaw. Ale Ile było? Amur? 16. 17. 17, 16. Przed chwilą karp 17, 200. I to jest a Amur wziął o której? Amur z 2 godziny temu, nie? Piąta. Piąta. O 5, a mamy 9 za 5. 4 godziny. 4 godziny. Szybko czas leci. w 4 gronie godziny, kolegów. 17 litrów na 4 godziny. 17 litrów na 4 godziny to jest inny wymiar przelicznika zużycia kukurydzy, jak zużycie paliwa. Dzień dobry z rana. Mały update z ważnych rzeczy. Mam alergię cały czas. Nos mam zatamowany. Usta już mam tak spierzchnięte. Aha, no i Piotrek z Bartkiem właśnie wracają z jakąś rybą, a na drugim kiju mają kolejną. Ale to takie mniej ważne rzeczy. Dobra, jednak drugiej ryby nie ma. Była, ale się zmyła. Jak to mówią, karpiu z rana, jak śmietana. Piotr, kurwa, ile ma? 7 kg. A ważył go ktoś w ogóle? Nie. Nie, no po co ważyć, no, amatorka. No i mamy kolejną rybę. Idziemy do Bartka zobaczyć, co tam się mu udało złowić. Chłopaki już mu gratulują. Idę! Mam dzidę i idę! Proszę mnie podać wagę tego. Zaraz moje oko oceni.
Pełno łuski. Zapisz to fucking. Nic, nie? Patrz, nic. Moja czapeczka w stylu Oli Davis. Która kamera mnie bierze? Which one? Ważymy go najpierw? Podnosi go? Bo go nie podniósł jeszcze. 7,600. Czekaj. 12, 120, nie 12 100. Czyli będzie 11. Tak. Ciutkę większy od tamtego. Powie pan coś po niemiecku? Albo pani? Wie Ja. heißt du? Schmeckt Boilis? Polnische Kulken? To było na lipsku, nie? Z języczkiem dasz. Da z języczkiem? Dzisiaj widziałem Alan Blair. Tak se robi. Chyba po to, żeby pokazać biceps. Ale to jest to taki jeden, który powinien tak trzymać ryby. Masz? Mówisz, to pokazuje co. Bartek przytomnie poczekał, aż skończę do was mówić ze smarkaniem nosa. No i właśnie doszliśmy do wniosku, że wśród 5 nas tutaj przebywając jest 3 alergików. Alergików, astmatyków. Delikatna materia. Tak, delikatne noski, miętkie chłopaki. No ale po co? Ty szampana otwierasz? Szampana otwierasz? Zbiłeś mnie z pantałyku tym korkiem. My tu sobie siedzimy, a tam już powoli kukurydzy brakuje. Będzie trzeba dogotować.
Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time. Or any length of time you wanted to have. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Karpiu z rana jak śmietana, po pierwszym leszczu przewieziony zestaw, ile? 2 godziny w wodzie? Nawet nie. Godzinę. Ale zobaczcie jaki przystojniak. No ale już dostał klinika, żeby ładnie się zagoił. W końcu jakaś 14. Przez chyba 2 lata 12 kg najwięcej wpadało do podbieraka. Będzie ujęcie piękne. Ale zwróćcie uwagę jaką ma mały ogon. Ma objedzony ogon. No. Z nerwów On musiał tu taki z defektem wpaść. Do tej wody. No, ten ma profil petardy. Papugoryba. Jamajka. Papugoryba. Nieważne jak wygląda, dla mnie i tak zawsze piękny. Niestety mamy pierwszą straconą rybę. Pójdziemy do chłopaków, zobaczymy co się stało. Po 10 wyholowanych przyszła pora na jakąś sprytniejszą i silniejszą. Postaramy się na gorąco dowiedzieć co się wydarzyło. Chociaż jak wiemy, najlepiej żeby nikt nie podchodził. Ale zobaczymy, może na chłodno jednak podejdą do tematu i powiedzą co się stało. A jak nie, to spierdzielamy. Co się stało? Żyłka! Na zaczepie? Zostawiamy chłopaków. Nie będziemy ich męczyć pytaniami. Mają czas dla siebie, niech przygotują zestawy i niech wywiążą ponownie. Trzymamy za nich kciuki. Zaraz pewnie na nowo będzie branie. Proszę Państwa, nadajemy na żywo. Nadajemy do Państwa o godzinie 11 z nad Zaporówki, gdyż jest branie. Pierwsze z nocy. Znaczy bywały wcześniej brania, ale kończyły się leszczami, więc oby tutaj się i tak nie skończyło. Mamy pierwszą rybę z nocy. Łup, łup. Pokażcie go. Co, w nocy robimy zdjęcia, czy za dnia? $12,300. Kilo 200 minus to jest 11. 11,100. Come on. Wyrwany ze snu przez sygnałki Bartka. Włączam kamerę tylko, żeby wam powiedzieć, że jest 3:20 i mamy trzecie branie tej nocy. 3 wcześniejsze, nic się nie działo, a teraz 3 brania w przeciągu
4 godzin. Na zaporówce wciąż dzieją się ciekawe rzeczy. Do usłyszenia potem. Mocne karpie się rozhulały, aż ja z boku usłyszałem. Nie trzeba centralki, pan. Nie trzeba. I ty, 2 noce nic i jedna noc i masz kuźwa 3 branie. Taki sobie, taki jak ja wiem. Blisko 15 kg. Mocne 8? Do wora. Do jeziora. Już w namiociku. Teraz możemy się umówić tak, że mamy godzinę 3:35. Daję sobie tak z 45 minut króciutkiej drzemki i widzimy się z relacją po holu z mojej ryby. Światło jak w mule róż, ale do czerwonego komary nie lecą. Supersonic. Supersonic. Andrzej, co robisz? A chcesz łyżeczkę? Mam. Berry Grill, taka nowoczesna szkoła przetrwania, tak? Muszę umyć. Wzięliśmy sobie z rana czekoladkę do kawki, tylko nie wiedzieliśmy, że tu co po niektórzy oprócz kulek proteinowych to jeszcze czekoladę robią. Andrzej wrócił pontonem z wywózki. Andrzej, ty nęciłeś z pontonu czy do pontonu? Pontonu, ale wpadły mi 2 ziarnka. Mhm. 2 ziarnka mu wpadły. Nie, to jest jakiś absurd. A niedźwiedź mocno śpi. Jemu to nie przeszkadza, że on tak chrapie, jak ma tylko jedno ucho. Jednak były 4 powtórki. Dawaj, robimy jeszcze raz. Ile wejdzie? Come on! O, panie! Dobra, za drugim jest okej.